Cześć, witam Was w 120 już vlogu. Moi drodzy, dzisiaj zapaszcie sobie kawkę, herbatkę, nie wiem, weźcie sobie piwko, lampkę wina, czy co tam jeszcze, bo dzisiejszy vlog będzie dłuższy niż zazwyczaj, a z tego względu, że miałem sporo pracy, spore zlecenie, znaczy spore, niespore. Chodzi tutaj o to, że urwała się, odpadła umywalka w łazience, pani kupiła umywalkę i szafkę podwieszaną, no i dostałem za zadanie to zamontować. Czyli musiałem złożyć całą szafkę, dostosować tam zasilanie, czyli założyć zaworki, bo tam nie było. No, roboty było sporo. I tutaj chciałbym Wam pokazać cały etap od demontażu tej oderwanej, że tak powiem, umywalki, poprzez wykręcenie jakiś tam kształtek ze ściany, gdzie nie było zaworków, zamontowanie zaworków, złożenie tej szafki, zamontowanie całej tej umywalki, uzbrojenie tej umywalki, podłączenie, czyli robota na gotowo. Jak to wszystko wyszło, jak to wyglądało, no zobaczycie to dzisiaj. Także pracy miałem sporawo. To jest materiał sprzed chyba 2 miesięcy bodajże, ale tak jak mówiłem, tego materiału mam dosyć dużo. No i nie jestem w stanie na bieżąco, że tak powiem, Wam wrzucać, ale właśnie go odkładam, także wszystkie te ciekawsze prace wcześniej czy później zobaczycie. Także nie będę tutaj długo gadał, bo tak jak mówiłem, materiału jest sporo, vlog będzie dłuższy, także pozostaje mi życzyć miłego oglądania i już do zobaczenia jak zawsze za tydzień przy kolejnym vlogu. Oczywiście nie zdradzę Wam co będzie, ale będzie też ciekawie. Do zobaczenia, hej! No hej. Teraz jedziemy, moi drodzy, wymieniać umywalkę. Jest tam jakiś starszy typ umywalki na szafce, które będzie trzeba zdemontować i zamontować nową umywalkę na szafce podwieszanej, ale szafkę też podejrzewam będzie trzeba skręcić, także co? Nie wiem, kurde, dzisiaj jestem, powiem Wam, zmęczony, już któraś tam z kolei robota i nie chce mi się już jak cholera, ale co zrobić? Także tak, co tam będzie, to się okaże, bo też nie wiem, to jest na telefon nie byłem, nie oglądałem, ale myślę, że nie będzie źle. Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko w praniu. Czyli tak krótko mówiąc, starą umywalkę demontujemy, nową montujemy, czyli szafkę składamy, nową podwieszana, wieszamy na ścianie. Umywalka, kran, syfon, odpływ. Niby standard, ale zobaczymy, czy to będzie jak standard, czy niespodzianki, bo ostatnio jeżdżę, powiem Wam, do niby drobniejszych prac, znaczy do takich standardowych zleceń, a okazuje się, że same niespodzianki, ale i tak bywa. Także jedziemy i do zobaczenia na miejscu. I tutaj pracę zaczynam od złożenia szafki. Jak widzicie, szafka Ikeowska. Czyli wszystko najpierw muszę rozpakować, rozłożyć, żeby to potem złożyć. To jak zawsze wszystko sobie segreguję, rozkładam. Już taki sobie wypracowałem system i tak działam, tak mi to, powiem Wam, ułatwia mi pracę. Także tutaj to akurat jest
na szufladę. Też się przez chwilę zastanawiałem, do czego to jest, ale to jest szuflada. No jeszcze te właśnie śrubki, śrubeczki, drobiazgi też zawsze sobie segreguję. Potem mi sprawniej jest składać te wszystkie meble, jak mam posegregowane. Wiem, że to taka żmudna, dla niektórych bezsensowna robota, no ale mi to osobiście pomaga właśnie taka segregacja w składaniu mebli. No, teraz rzut okiem na instrukcję. Wiem, że instrukcja jest dla słabych, no ale czasami wolę sobie zerknąć, chociaż większość robię intuicyjnie, że tak powiem, ale no nie ukrywam, że na instrukcję też często zerkam. Chociaż tak poglądowo, żeby mieć jakiś z grubsza zarys. No i jedziemy ze składaniem. Tu jakby się kto pytał, to nie jest niebieska szafka. To niebieskie to jest folia ochronna, tego nie ściągam, dopiero potem po montażu wszystkiego ta folia będzie ściągana. Tak, żeby nie uszkodzić płyty. To, co teraz przykręcam, to są właśnie mocowania do ściany tej całej szafki, bo jak mówiłem, szafka jest podwieszana, także bez nóżek będzie wisiała na ścianie, a to są właśnie uchwyty do mocowania do ściany. Także uzbrajam te wszystkie elementy, te wszystkie płyty, żeby potem móc to już poskładać tak, jak powinno być. Jak widzicie, przeglądam instrukcję, bo dość dużo tych szafek podwieszanych zmontowałem już, no ale każda jest inaczej montowana. No ja tutaj nie będę rżnął bohatera, że wszystko wiem. No i szkielet szafki praktycznie mamy złożony. Także to odstawiamy na bok. Teraz pora na łazienkę. No tak jak widzicie, tutaj ta umywalka oderwana na krzesełkach stoi. No oczywiście trzeba ją odłączyć, no tam wodę wcześniej zamknąłem. Jak widzicie, wyszły te kołek razem z mocowaniem umywalki. Czyli odkręcamy, bo to na wężykach wisi wszystko, czyli te wężyki odkręcimy i tą umywalkę odstawimy na bok. No i tutaj mała atrakcja, bo zawór tam główny przy liczniku nie do końca zamykał wodę i ona sobie niedużo na szczęście, ale pokapywała tą umywalkę, żeby nie przeszkadzała to do brodzika, delikatnie, żeby tam nie porysować, niech sobie tam leży. No i teraz tak, tu będziemy musieli założyć zaworki, tylko najpierw muszę wykręcić te nyple, śrubunki, redukcje
bo to no, nie będzie nam potrzebne. Tutaj szczęście w nieszczęściu, że rury stalowe, wmurowane, także można użyć, że tak powiem, brutalnej siły, bo powiem Wam, że no, opór stawiały dość mocno, ale tak to jest już przy starych instalacjach, przy starych rurach. No, ciężko, nie miałem tego swojego dużego klucza, także tutaj musiałem no, kombinować jak się da. No, sam klucz zeskakiwał, czyli jak nie idzie po dobroci, to rosyjskim sposobem młotek załatwi wszystko. Oczywiście żartuję, ale tutaj no, żeby zruszyć chociaż, dobrze jest właśnie żabką złapać, zacisnąć, żeby się nie ześlizgiwało i wtedy młotkiem popukiwać. No tutaj Wam powiem, że się trochę namęczyłem, naszarpałem, zanim no, poddały się te nyple całe. No ale jak już żabką je zruszyłem, to kluczem już je mogłem wykręcić. Zresztą widzicie, jaki tam syfek wyleciał. Ile tam było zakamienione, że jak odkręciłem, ile wody jeszcze wyleciało. No tutaj musiałem to kontrolować, żeby sąsiadów nie zalać, bo to było na 4. piętrze. Także no tutaj musiałem jakoś kontrolować. Jeszcze się obawiałem, że z tego będzie non stop ciekło, ale na szczęście tylko zleciało z rur. Także nie było tragedii, no ale tutaj ze szmatą, na szmacie jechałem ostro, bo no musiałem tą wodę w miarę na bieżąco zbierać, żeby gdzieś tam sąsiadów nie zalać. Niby tej wody dużo nie ma, wszędzie płytki, ale różnie to bywa. No to potem oczywiście wytrę do czysta, ale tu póki mokra szmata, to po starej umywalce no trzeba wyczyścić, żeby potem na te brudne nie wstawiać nowej. Tak z grubsza przetarłem na początek, przy okazji jak mokra szmata była. No i teraz drugi nypel wykręcić. No tutaj też troszeczkę rosyjskim sposobem. No powiem Wam, że naprawdę było no, solidnie zapieczone te śrubunki były. One chyba, nie wiem czy kiedykolwiek były odkręcane, zmieniane. No, redukcje były zakładane, bo chromowane były, ale te nyple w ścianie to podejrzewam, że od początku tam siedziały. Zresztą jeszcze po socjalistycznemu było robione. Zobaczcie jaka duża różnica, no skos, jedna wyżej, druga niżej, tak jak kiedyś tam przy baterii Wam pokazywałem. No i tutaj właśnie ta ciepła woda to non stop mi kapała, ale no tak jak mówiłem, tutaj rosyjskim sposobem popukałem, postukałem i się poddało. Także to wykręcamy, tutaj wstawimy później zaworki. No i to na bok, niepotrzebne. Teraz jeszcze przeczyścić, bo tam tego szlamu, rdzy się nazbierało wokół tego, no trochę przeczyścić, żeby bardziej drożne było oczywiście, no jak zwykle na szmacie woda. No i tutaj śrubokrętem wydłubać ten syf, który jest widoczny. To są uroki właśnie starych ocynkowanych rur. Jak widzicie, tej wody się zbiera, także tutaj musiałem no, w miarę działać szybko. No miski tutaj nie podstawię, bo to po ścianie leciało, szmata leżała, ale no minęło już od tego momentu, jak to nagrywałem, trochę czasu, także nie było, sąsiad nie przylatywał, że ma zacieki, także chyba sytuację opanowałem z wodą i nie zalałem sąsiadów. No starałem się w miarę na bieżąco tą wodę odbierać. No dobra, tu jeszcze ten syf wydubiemy, który został, bo potem to wszystko pójdzie w baterię, to może zabić głowicę w baterii. Dobra, to mamy, to lecimy dalej. Teraz tak, tutaj przedłużki, no
z tworzywa, co prawda, ale z tego względu, że one się mniej pocą, różnią, a potem zobaczycie, dlaczego właśnie z tworzywa założyłem. Ale nie będę uprzedzał. Czyli przeduszki tutaj no muszą być, a dlaczego, to zobaczycie później. Jak widzicie, ta woda jedna, no tak kropla za kroplą, no niemal ciureczkiem te kropelki lecą, no ale no tego i tutaj dlatego musiałem kontrolować z tą wodą. Także te przeduszki już wkręcam tak, jak powinny być. I teraz tak, muszę tutaj zdemontować, bo odpływ od umywalki jest w kuchni właśnie pod zlewem. No tak to kiedyś robili. Czyli ten stary odpływ, tą starą rurę demontujemy. Jak widzicie, no miejsca za dużo tutaj nie ma, no ale trzeba sobie jakoś z tym radzić. To są uroki starych komunistycznych bloków, także no, niespodzianek może być wszędzie pełno. No, jak widzicie, z łazienki do kuchni, z kuchni do łazienki odpływ ruchomy. Dobra, to mamy zlikwidowane. Teraz mała przymiarka, czy właśnie te otwory na zawory z tymi zaworami. I tutaj też musiałem troszeczkę no, inwencją twórczą, że tak powiem, bo tu idealnie na tej poprzecznej listwie wychodziły. No, tej listwy oczywiście wyciąć no, całkowicie nie mogłem, czy jej przeciąć, a to z tego względu, że no, osłabiłoby całą konstrukcję szafki i tu musiałem, że tak powiem, kombinować, żeby no, jak najmniej wyciąć w tej właśnie poprzecznej listwie w szafce. No ale żeby też zamontować zawory. No i jak to wymyśliłem, za chwilę zobaczycie. Tutaj sobie odmierzam, odmierzam sobie miejsca cięcia, nie cięcia, wiercenia otworów na te wyjścia na zawory. No i jak tak sobie zaznaczyłem, teraz mam punkty, gdzie będę wiercił. No i otwornicą przewiercę właśnie tylko przez płytę, tak żeby jej nie wycinać całkowicie, czy tam do połowy, żeby po prostu nie osłabiać, w miarę jak najmniej osłabić tą konstrukcję tej szafki. No i tutaj zwróćcie uwagę też, że ja zaczynam od jednej strony, jak wiertło prowadzące wyjdzie, to no, przerywam te wiercenie i zaraz powiem wam, pokażę wam dlaczego. No i mam przewiercone i teraz od drugiej strony wiercę w tym samym miejscu właśnie, gdzie wiertło prowadzące wyszło, wtedy okleina tej płyty, no jak otwornica przechodzi, no nie wyrywa powiedzmy tamtej okleiny, nie ma poszarpanej, tylko z dwóch stron jest gładkie, równe cięcie. No i tutaj, gdzie wiercę, no to tutaj też musiałem troszeczkę, no nie szablonowo to zrobić i no, rozwiercić troszkę więcej tej płyty. Później też oczywiście zobaczycie, dlaczego to tak zrobiłem i no nie wiem, no
Ciekaw jestem też waszej opinii, czy mielibyście inny pomysł na to. Tutaj rozwiercam wyżej, tak żeby przeszło, no, ta górna krawędź była zlikwidowana. A dlaczego, to zaraz zobaczycie. No, miałem taki pomysł na to, ale no, na co zaraz zobaczycie, pokażę, powiem. Ale ciekawe, czy wy byście to, no nie wiem, mieli inny pomysł na to. Także tutaj widzicie, wchodzi idealnie. Tutaj jest tak, że tak powiem, przestrzeń od góry, żeby mógł wejść zawór, bo tak jak zauważyliście, tutaj podsuwam do góry, bo z tego względu, że ja tutaj na tym jednym, gdzie tak wycięłem bardziej, będę musiał założyć cały zawór, bo ta woda dość mocno ciekła, powiem wam. Zanim ja bym przykręcił, zanim ona by na tą szafkę tam skapywała, co prawda mogłem korek dać i tak dalej, ale postanowiłem wkręcić najpierw zawór, zresztą zaraz zobaczycie. Zresztą nie będę uprzedzał faktów. Teraz, tak jak widzieliście, pozaznaczałem miejsca, gdzie uchwyty są od szafki i najpierw małym wiertłem prowadzącym szósteczką ponawiercałem otwory. Teraz większym wiertłem, tutaj bodajże była, z tego co pamiętam, 10, już na właściwe koszulki, właściwe otwory rozwiercam to, co wcześniej tym mniejszym wiertłem robiłem. No i teraz tutaj zakładam koszulki. Koszulki są też dość długie, bo ta umywalka, zlew jeszcze jak ktoś się oprze, żeby po prostu to się stabilnie trzymało i nie wyrwało tego ze ściany wszystkiego. Tutaj tam jeszcze jedną taką przeduszkę założyłem, że jak przymierzałem, żeby ta woda nie kapała na tą właśnie wyciętą otwór, na tą płytę, bo jak wiecie, płyta bardzo szybko wodę pije, także nie chciałem, żeby tam cokolwiek spuchło. I teraz właśnie tą jedną przeduszkę wykręcam, a tutaj zawór na razie na sucho, bez uszczelnienia wkręcam i zaraz powiem wam dlaczego, a nawet pokażę. Teraz tak, bo tak bym nie mógł tutaj, bo mówię, zanim ja bym to skręcił, zanim cokolwiek zrobił, by dość dużo czasu minęłoby, to leciało na szafkę, na te wycięte, dlatego tutaj wkręcę przed montażem tej szafki. Po prostu już zamontuję zawór, tak żeby ta woda już więcej nie kapała. Być może, nie wiem, błędnie myślałem, źle to rozwiązałem. Według mnie takie najrozsądniejsze, chociaż mogłem fakt faktem, nie wiem, zaślepkę dać coś, nie. Ale to mi akurat w tym momencie przyszło do głowy i tak to rozwiązałem. Zresztą rozetka w większości te otwory zakryje. No i teraz właśnie, tak jak widzicie, zawór zamontowałem i tam już mam rozwiązany problem z cieknącą wodą. Teraz będę wkręcał śruby, tylko patrzę tutaj, czy te główki przechodzą przez te otworki, bo przed montażem szafki praktycznie całe te śruby powkręcam. Potem szafkę założę, wypoziomuję i już będę mógł to dokręcić do ściany, tak powinno być. Tutaj w sumie mogłem wziąć sobie klucz nasadowy z grzechotką, o wiele szybciej by poszło te przykręcanie i wygodniej, ale zapomniałem, nie chciało mi się z 4. piętra na dół lecieć, więc płaskim kluczem to wszystko dokręcałem.
No i tak, śruby mamy wkręcone. Teraz możemy założyć szafkę. I teraz zwróćcie uwagę, tutaj teraz mogę od dołu z tej jednej strony założyć już na zawór. I tutaj ładnie mi w otwory weszło, a tam gdzie woda nie leci, może sobie, widzicie, otwór jest, potem tylko zawór wkręcę. No i teraz te blaszki mocujące na te śruby. Będzie można szafkę dokręcać już do ściany. I widzicie, jaka różnica jest nawet w ustawieniu zaworów, jak te rury są jedna wyżej, a druga ile niżej. No ale tak mówiłem, w tych socjalistycznych blokach no, często takie rozwiązania, że tak powiem, można natrafić. Teraz jeszcze poziomiczką sprawdzam, czy jest tak z grubsza poziom. No tutaj poziomiczkę to kilka razy będę używał. Na razie takie wstępnie, czy jest poziom, czy no, gdzieś mi to za zbyt dużo nie uciekło. No i teraz dokręcam jeszcze nie tak całkiem do oporu, ale tak już w miarę na sztywno. Oczywiście poziomiczka, sprawdzenie, czy jest poziom. I wtedy będzie można drugą dokręcić. Jak drugą dokręcę, to w sumie już ten poziom utrzyma i te dwa dolne to już będzie można śmiało dokręcać bez niczego. Jak widzicie, mi śruba trochę uciekła na bok. Znaczy cały kołek, bo nie wiem co tam w środku było, czy rura, czy co, no wiertło mi przeszło na bok i to wszystko tak lekko po skosie, ale no bardzo ciężko się dokręcało, także trzymać na pewno będzie na sztywno. Także jeszcze teraz takie dokręcanie do oporu, żeby to już się trzymało jak należy. No i teraz możemy zamontować drugi zaworek. Nigdy tych folii nie lubiłem ściągać, powiem wam. Zawsze mnie to drażniło. się przykleja. Nieraz ciężko zacząć w ogóle. No i tutaj zaworek właśnie przykręcę przez tą listwę. Zaworek zawsze można wymienić, no nie będzie problemu, szafki raczej się tak często nie wymienia. No ktoś by powiedział, że no można było więcej wyciąć, większą dziurę zrobić i tak dalej. Zresztą to za szufladami, no ale nie wiem, jestem ciekaw, czy wam się ten pomysł podoba, czy raczej nie. No tak to mniej więcej rozwiązałem z tymi zaworami. Także to mamy zrobione. I teraz mogę już przykręcić prowadnicę do szuflad. No wcześniej tego nie przykręcałem z tego względu, że ściągałem, zakładałem tą szafkę, przesuwałem, po prostu by to mi się wysuwało, jeździło, także no by przeszkadzało. Tutaj teraz nie ma jakiejś tam wielkiej niedogodności już na wiszącej szafce po prostu to przykręcić. A wcześniej by, no myślę, że by dość mocno przeszkadzało, bo one delikatnie chodzą, także no wysuwałyby się te podpory, na których szuflady będą.
No i prowadnice mamy w sumie zamontowane. To podokręcać, tak żeby się nie wyrwało, nie wypadło, nie haczyło. I teraz pora na składanie szuflad. Tutaj to powiem Wam, że instrukcję dokładnie przejrzałem, bo tego typu różne szuflady składałem. Tego typu szuflady, powiem Wam, że takie z tymi drabinkami pierwszy raz, dlatego tutaj instrukcję przejrzałem dokładniej, ale szybko to załapałem, ogarnęłem, co z czym wbrew pozorom nie jest takie skomplikowane. I podobnie jak w przypadku szafki sobie, że tak powiem, uzbrajam te elementy, żeby później móc tylko poskładać. No i teraz składamy szufladę. Sam montaż, wbrew pozorom, jest bardzo prosty, fajnie to jest rozwiązane, także tylko wystarczy zerknąć w instrukcję i jak na ikeowskie meble naprawdę fajne rozwiązanie. Ten krzyżak, ale tam śrubokręt trochę za duży, wziąłem tutaj mniejszym, ładnie, i dokręcamy właśnie to wszystko do tej płyty frontowej. Teraz spód szuflady, powiem Wam, że też fajna sklejka, gruba, nie taka płyta pilśniowa, także te szuflady powiem Wam takie masywne, porządne, także raczej nie powinny się ani wyginać, ani odkształcać. Te listewki to drewno, a sklejka spód, wszystko ładnie jest skręcane, także nie na kołeczki, na klej, także powiem Wam, że te szuflady bardzo mi się spodobały, i tutaj właśnie te boki z tyłem właśnie na śruby takie jest skręcane, także to jest naprawdę, wyglądają na bardzo takie solidne, stabilne. To jest ta mniejsza szuflada, ona bodajże będzie na górze, a jeszcze potem druga jest taka większa, ale najpierw jedną skręcę i tutaj chcę też ją przymierzyć, czy nic nie będzie tam gdzieś haczyło. Chodzi mi głównie o właśnie zaworki, czy ona będzie dochodziła do końca, nie będzie tam powiedzmy gdzieś haczyła o te zaworki, które są w tej szafce. Przyznam Wam się, że to składając, wieszając, nawet nie pomyślałem, tutaj mój błąd, nie pomyślałem o wysokości i kolizji zaworków z szufladą, ale na szczęście tak to było rozwiązane. Być może przewidzieli, że te zaworki właśnie na tej wysokości będą, że ta szuflada nie przeszkadzała, ale póki co składam jeszcze tą dolną, większą szufladę. Tutaj czynności są dokładnie takie same jak w przypadku tej pierwszej szuflady.
tych szufladach jeszcze są dodatkowe, że można zamontować przegrody, ale tam pani powiedziała, że tych przegród nie chce, żeby je zostawić, także ich nie montowałem, ale jest właśnie też takie rozwiązanie, że są przegrody, które można zamontować i, no, że tak powiem, podzielić tą szufladę. No i tak, tamta szuflada mniejsza była z jednego boku była na dwa wkręty łączona, ta jest na 3, bo jest wyższa, jak zresztą widać. No i w sumie drugą szufladę mamy gotową. Teraz jeszcze tutaj część folii właśnie tej ochronnej ściągam, a to z tego względu do końca jej nie ściągam, ale no od góry, żeby zamontować uchwyty. No jak przykręcę, to potem no niby można tą folię usunąć, ale no już z problemami, a tak ten kawałeczek folii ściągam i wtedy ten uchwyt przykręcam, bo tu jak widzicie jest na całej długości od góry zakładany i od środka przykręcany. Także tam też są zaznaczone punkty, gdzie mają być śrubki. Także no powiem wam, że to dość fajnie rozwiązali, pomyśleli. No i jeden uchwyt mamy zamontowany, teraz drugi. I tu też tylko od góry tą folię, żeby móc zamontować właśnie uchwyt. No i gotowe. Szuflady mamy gotowe. Teraz właśnie przymiarka. Chodzi o te właśnie zaworki, które no, wystają i powiem wam, że wystraszyłem, że no, nie będą mi pasować, ale jak widzicie jest duży zapas. Także na spokojnie te szuflady nie dochodzą do końca, także nie będą kolidować. Dobra, teraz pora na samą umywalkę, czyli będziemy uzbrajać umywalkę, no i oczywiście ją montować na naszej szafce. Umywalka oczywiście też z Ikei, to było chyba, nie chyba, tylko na pewno w komplecie z tą szafką. Syfon ikeowski, no wszystko ikeowskie, taki wieczór Ikei był, można powiedzieć. I tutaj też, no oczywiście rozpakować wszystkie elementy i poskładać to do kupy. No i powiem wam, że takich malutkich elementów właśnie no nie cierpię takich małych elementów w workach, bo one się tam naciągają, no, ciężko wydobyć, także no tego nie lubię. No sam korek, powiem wam, no trochę taki dziwny, ale no
z tym uchwytem i wkręcany, ale to właśnie jest też plastik, nie? No ale to jest, no nie wiem, szwedzka myśl techniczna, niby fajny, niby zgrabny, ale jakiś taki, no mi jakoś tam no, nie przypasował, no ale jest jaki jest, trzeba montować to, co jest. Tutaj zaczynamy od przelewu, czyli uszczelkę od wewnętrznej strony i tutaj chromowaną część, no i skręcamy to razem ze sobą. I teraz tak, mała przymiarka całego syfonu. Musimy no, połączyć przelew z syfonem i no, jakoś to tak rozsądnie, żeby te rury gdzieś tam nie wisiały, nie haczyły, nie zaginały się. Także tutaj no, tak na sucho przymiareczka i tu jak widzicie rurkę. Te wypustki, które są w tym syfonie, to jak zapewne wiecie, one wszystkie są pozaślepiane, ale można podłączyć właśnie wąż od pralki, czy tam ten przelewowy, który będziemy, w tym przypadku tutaj ten boczny, wystarczy płaskim śrubokrętem popukać i po prostu wyłamać tą zaślepkę. Ona jest tak, no, że tak powiem, delikatnie ze sobą połączone, także śrubokręcikiem 2-3 razy puknąć i to ładnie wszystko równo odchodzi. I tutaj założymy, właśnie podłączymy tą naszą rurkę przelewową. Tylko no, to, co wyłamiemy, tą zaślepkę, no, musimy oczywiście usunąć. I teraz tak, tutaj no, to jest na wcisk oczywiście. No i teraz to połączyć właśnie z tym przelewem, który montowaliśmy. Ale no, syfon już przykręcę, no nie będę jeszcze tak do oporu dokręcał, żeby można było nim manewrować. I tutaj taki sprytny kluczyk do przykręcania, no to powiem Wam dość fajne, ciekawe rozwiązanie. No i tak mamy z grubsza przykręcone, trzeba tylko zwrócić uwagę, żeby no te uszczelki wszystkie gdzieś tam równo były. No to jest taka no zaślepka, ale ona ma w środku otwory, żeby tam takiej chamskiej dziury nie było, tylko z takimi 4 otworkami, żeby to ładnie wyglądało. No i ten nasz korek, niby ładny, ale jakoś, powiem Wam, no nie do końca przekonany co do niego byłem. I teraz tak, teraz ten nasz przelew, też tam na górze jest na wcisk, rurka rozciągliwa, także można ją układać, zaginać w miarę możliwości. No i tutaj no dość ciężkawo było, mogłem w sumie odwrotnie, tam najpierw założyć, potem tutaj na syfon. No ja zrobiłem odwrotnie i sam sobie utrudniłem pracę, no ale dałem radę, także przelew jest zamontowany. Teraz pora jeszcze na baterię. No bateria też oczywiście z Ikei, jak się bawimy Ikeą, to już na całego. Tutaj dodatkowy korek był, no ale ten korek oczywiście tam oddałem jako na zapas, bo tutaj z tym syfonem był w komplecie, ale tutaj właśnie przy tej baterii też ten korek spust był, także pani będzie miała dodatkowy korek w razie czego.
No i teraz montujemy baterię. I tu już wężyki były zamontowane. Wkręcamy te śruby, szpilki do baterii. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że z jednej strony jest tylko kawałeczek gwintu, z drugiej strony dłuższy gwint. Zawsze tym krótszym gwintem wkręcamy w baterię. I tutaj wężyki też mamy ładnie zaznaczone, jak widzicie czerwony, że jest na ciepłą wodę. Także też ułatwia potem podłączenie to już do zaworków. No i teraz od spodu baterię musimy przykręcić, czyli najpierw idzie gumowa uszczelka, potem ta metalowa podkładka, no i później to skręcamy wszystko razem ze sobą. Zawsze łatwiej jest zamontować na jeszcze nie zamontowanej umywalce, nie trzeba się gimnastykować pod umywalką. No i tak, mamy założone teraz nakrętki i będziemy to wszystko skręcać ze sobą do właściwej pozycji, jak powinno być. Najpierw to tak łapiemy te nakrętki i dokręcamy je no tyle, ile tam palcami można, tak żeby można było jeszcze swobodnie tą baterią obracać, żeby ją ustawić we właściwej pozycji, jaka powinna być. I wtedy jedną ręką trzymamy, drugą dokręcamy, to już tak no palcami w miarę do oporu, ile się da, a potem właśnie kluczykiem. Tutaj IKEA właśnie przy tym kranie dała taki kluczyk akurat do tych nakrętek, także no fajne rozwiązanie. I trzymamy baterię i dociągamy to już tak do oporu, tak żeby ta bateria no nie była ruchoma, żeby była stabilnie się trzymała przy odkręcaniu wody czy przesuwaniu tym wajchą, żeby nie latała po tej umywalce w prawo i w lewo cała bateria, a tylko sama rączka do otwierania wody. No i baterię mamy zamontowaną, czyli umywalka, można powiedzieć, jest uzbrojona. Można zanieść do łazienki na naszą szafkę. No, tutaj zastałem ciemności chwilowe, ale zaraz zrobimy światło. No, i teraz możemy działać dalej. Teraz tak, tą właśnie rurkę musimy iść do kuchni i podłączyć do odpływu. Czyli w miejsce tej, gdzie demontowaliśmy tą starą rurę. No tutaj jak widzicie jest trójnik, redukcja z 50 na 40. Ta rurka też ma końcówkę 40, także no, wydaje się, że tylko wystarczy wtyknąć i odpływ będzie podłączony. No tylko, że tutaj dość opornie to szło, zresztą widzicie, no miejsca bardzo mało na takie manewry, na taką pracę, no ale trzeba sobie radzić w każdych warunkach. No tutaj opory stawiało, nie chciałem też na siłę, żeby nie uszkodzić tej rurki. No i tutaj jak się nie ma pasty poślizgowej, mydło wpłynie, płyn do naczyń robi swoją robotę. Przesmarowujemy uszczelkę właśnie
pastą poślizgową, mydłem w płynie, czy tam płynem do naczyń. Wtedy ta rurka już nie stawia nam oporów i ładnie wtedy wchodzi, tak jak powinno być. Zresztą zobaczcie, tutaj tylko ustawić odpowiednio i cyk, ładnie się wśliznęło. Jeszcze mi ściana chciała zegarek zajumać, ale się nie dałem. Dobra, tutaj mamy podłączone, możemy iść z powrotem do łazienki i działać dalej. No i tutaj ta nasza rura wyszła, to potem tą końcówkę właśnie tutaj podłączymy do tego syfonu. Także akurat w tym przypadku, w przypadku tego mieszkania, tego rozwiązania, taka rurka jest po prostu idealnym rozwiązaniem. No ale teraz przykręcamy wężyki i tutaj, jak widzieliście, dość wysoko było, także te zaworki ustawiłem w trochę nietypowej pozycji, ale to dlatego, żeby te wężyki zaginały się łagodnie, nie były załamane. Jakbym ustawił je do góry, one dość długie były i mogły się załamywać na dół, to samo, także ustawiłem je tak w bocznej pozycji, myślę, że najbardziej optymalnie dla wężyków, żeby one nie były załamane, a łagodnym łukiem przechodziły z zaworka do baterii. Teraz je tam delikatnie kluczem dociągam. W sumie wodę mamy podłączoną, tam jeszcze podłączyłem w międzyczasie ten odpływ, znaczy, do syfonu ten odpływ, tą rurkę. I teraz tak, zobaczcie, jaka tutaj kawa poleciała, bo mimo, że niby wyczyściłem te rury, ale gdzieś głębiej w rurach to zostało, ale to się perlator wyciąga. I ogółem po takich robotach zawsze się powinno na początek od razu perlator wykręcić, bo raczej na pewno zawsze będzie zabity. Trzeba trochę spuścić tej wody, żeby ta kawa czy tam herbata z tych rur zleciała, żeby leciała czysta woda i wtedy możemy ten perlator założyć z powrotem. No i teraz, jak widzicie, jest ok. I teraz tak, ja zawsze tak jak sprawdzam szczelność tych połączeń syfonów, to napełniam czy to zlew, czy to umywalkę całą, czy tam nawet pół komory i wtedy wyciągam korek i sprawdzam, bo tak się najlepiej sprawdza, czy wszystko jest dobrze, szczelnie połączone. Także tutaj woda ładnie zeszła. Teraz możemy założyć szuflady. Tutaj trzeba dobrze ustawić, żeby na swoje miejsce wszystko wskoczyło. Bo wtedy, jak będzie źle, to szuflada nie będzie się nam domykać. Jeszcze dolna szuflada, ta większa, i w sumie mamy zrobione. Cyk, wszystko ładnie spasowane, wszystko chodzi. Teraz jeszcze w sumie zostało obsilikonowanie. Zwróćcie uwagę, jaka tutaj też krzywa ściana była, jaka szpara była na środku umywalki. Raczej nie było to umywalka źle odlana, ale
płytki. Zobaczcie, tutaj dochodzi do ściany, a na środku taka luka dosyć duża jest. No ta umywalka niby ma ten rand, nie powinno się tam, ale zawsze jak się wodą klapnie czy coś, no żeby po tej ścianie gdzieś tam za tą umywalkę nie leciało. Także tutaj od góry dałem silikon biały. No i powiem Wam, że no, jak opanowałem ten pistolet, bo pierwszy raz jak pokazywałem tam materiał z silikonowania, nie bardzo mi to wychodziło, ale jak opanowałem ten pistolet do silikonu, powiem Wam, że jest naprawdę rewelacyjny, bardzo fajnie się nim pracuje. Także nie będę go reklamował, ale no, ja jestem generalnie zadowolony z tego pistoletu. Równo ładnie kładzie silikon czy klej, jest regulowana tam moc wyciskania, także jest spoko. No i teraz szpatułką zbiorę nadmiar silikonu. Tutaj tak ustaję, żeby to było na równo z umywalką, tam bez jakiejś górnej granicy, tak żeby to równiutko z rantem umywalki szło. Czyli najpierw zbieram nadmiar silikonu. No i jednocześnie tam go wciska też głębiej, także ta umywalka też będzie stabilniejsza, nie będzie latała na tej szafce. No i jak zebrałem nadmiar silikonu, to paluchem ładnie wyrównam, wygładzę. No i jeszcze tutaj taką ostrzejszą częścią tej szpatułki nadmiar silikonu ze ściany, gdzieś tam jak jakaś smuga została i w sumie mamy zrobione. Tak to mniej więcej, moi drodzy, wyglądało. Na dzisiaj to efekt mojej pracy. No hej, tak powiem Wam tutaj z kabiny, bo mam światło, w szoferce nie mam światła. No skończyłem, jest 21. Tą umywalkę złożyłem. Jak widzieliście, no było trochę roboty, trochę przerabiania, ale myślę, że wyszło. Także no dzisiaj sobota, ja w sumie 21 i wracam dopiero do domu. Także to na tyle, moi drodzy, jestem wypompowany, wykończony, ale myślę, że robota fajnie zrobiona. Także no sami to ocencie. Ja Wam dziękuję i do zobaczenia przy następnych robotach. Hej!